Inteligentna lampka na biurko to moim zdaniem must have dla nowoczesnego home office. Oczywiście to nie jest tak, że znajdziecie nagle ukryty pokój gdzieś w swoim domu, w którym będziecie mogli sobie zbudować swoje super biuro. W moim przypadku musiał polecieć fotel, stolik oraz regał na książki. Swoją drogą możecie znaleźć gdzieś pewnie aukcje, w których próbuje się ich pozbyć. Ale do meritum. Taka inteligentna lampka to jest coś, czego nie sądziłem, że potrzebuję, dopóki tego nie dostałem. Dostałem ją na testy z sklepu Inteligentny Dom CO i dostałem informację o tym, że to jest naprawdę super lampka, Yeelight, wspierająca wszystkich asystentów, czyli mamy tutaj HomeKit i Alexa, Google Home'a, nawet jakiegoś ruskiego asystenta, którego nie mam bladego pojęcia jak odpalić. Więc wziąłem ją, bardzo zresztą stabilną. Najpierw testowała ją Ola u siebie w domu, a teraz, gdy pojawiło się u mnie właśnie te moje Smart Home Office, to postawiłem sobie i zobaczyłem, jak ona działa na co dzień, gdy dużo czasu spędzamy przed komputerem, gdy dużo pracujemy. I opowiem Wam w dzisiejszej recenzji, co jest w niej świetnego, jakie są z nią czasem problemy, bo okazało się, że nie jest idealnie, ale naprawdę dlaczego powinniście taki sprzęt mieć u siebie. Zacznijmy od wyglądu lampki. Ona jest tutaj trochę przykryta, ale specjalnie, bo chcę ją pokazać w jej, w moim przypadku, naturalnym środowisku. Jeżeli chcecie zobaczyć ją w pełni okazałości, no to zapraszam Was do naszego unboxingu. Tam była moja pierwsza reakcja i też opowiadałem o niej trochę więcej, jeżeli chodzi o jej wykonanie, bo lampa jest bardzo solidnie wykonana. Jest ciężka. Widać, że te plastiki oraz metal, który został wykorzystany do jej budowy, są raczej wysokiej jakości, więc Yeelight poszedł w produkt premium. Zresztą on nawet jeżeli chodzi o cenę jest produktem premium, ale do tego dojdziemy. Tak jak widzicie, lampa jest mocno regulowana. Ona jest regulowana w 3 miejscach, więc możemy ją sobie dowolnie ustawić jak chcemy. I powiem szczerze, że korzystam z tego bardzo często. Lubię ją sobie schować, gdy jej nie potrzebuję, i wyciągnąć, gdy z niej korzystam. Czyli tak jak widzicie, te wszystkie zawiasy, które tu są, czy tam elementy, które są wykorzystywane do tego, żeby ją obracać, chodzą bardzo dobrze. Chodzą bardzo dobrze, są dobrze wykonane, to jest praktycznie bezgłośne, więc nie ma żadnych trzeszczących plastików, ani nic z tych rzeczy. Naprawdę jestem zadowolony z jakości wykonania tej lampy. Zamiast typowego klosza, który możemy kojarzyć z takich lampek biurowych, Yeelight poszedł w płaski, taki prostokątny panel. Tu są wbudowane LEDy, które są zresztą wygodne dla naszych oczu i wszystkie już aktualnie światła, czy tam większość świateł jest budowana w oparciu o tą technologię. Tutaj mamy dwa paski takie LEDowe, które jesteście w stanie zobaczyć. Jeżeli chodzi o sterowanie tą lampą, to zacznę od sterowania manualnego, potem Wam powiem trochę więcej o samej aplikacji, a potem o asystentach. Więc zacznijmy od tego, jak to działa manualnie. Tak jak widzicie, mamy 3 przyciski. Mamy włącz, mamy A i mamy taki przycisk a la zegarka. Włącz, wyłącz, no to jest po prostu zegarek, to jest przycisk, dzięki któremu możemy włączyć lub wyłączyć lampę. Po 2 stronach tych przycisków mamy takie suwaki. Jeden suwak oznacza barwę światła, czyli mogę sobie tutaj dostosować tą barwę tak jak chcę, a drugi jasność, czyli mogę dowolnie, albo przesuwając sobie, rozjaśnić lub ściemnić, albo ocieplić lub zmienić na dowolny inny kolor, barwę tego światła od światła zimnego do światła ciepłego. Poza tym mamy jeszcze 2 przyciski po bokach. Pierwszy A, czyli to jest automatyczne wykrywanie światła. Ta lampa posiada czujnik światła, dzięki czemu jest w stanie nam powiedzieć, czy światło, które aktualnie panuje, jest dobre do czytania albo do pracowania, albo jest złe. Działa to na prostej zasadzie, jak ja to 2 sekundy przytrzymam, to wtedy, gdy ona się świeci na zielono, oznacza, że to jest światło dobre. Gdy świeci się na czerwono, to jest światło złe. Ja mam tutaj pełno lamp, które mnie doświetlają, więc z automatu może być tylko i wyłącznie światło zielone, ale jest to pewna informacja, że na przykład gdy czytamy w półmroku, to lampa sama w sobie daje nam znać, że powinniśmy zwiększyć źródła światła i ogółem zwiększyć światło w tym danym pomieszczeniu, żeby nie psuć sobie wzroku. Poza tym mamy ten przycisk, który będzie bardziej wykorzystywany w samej aplikacji, bo on uruchamia jeden z wybranych trybów, które sobie w niej włączymy.
Smart lampka, żeby była prawdziwie smart lampką, musi mieć oczywiście połączenie z aplikacją. Ja Wam pokażę w tym momencie główną aplikację, czyli Light oraz pozostałe aplikacje asystentów. W tym momencie płynnie do nich przejdę, żeby pokazać Wam, jak wiele funkcji ta lampka oferuje, bo oferuje ich naprawdę dużo. To, co już widzicie w tym momencie, to akurat na iPadzie wygląd właśnie aplikacji Light i pomieszczenie Home Office, które ja sobie stworzyłem, gdzie dodałem tą właśnie lampkę. Dzięki temu tak, zaczniemy od prostych rzeczy. Mogę ją sobie wyłączyć albo włączyć, ale to są proste tematy. Mogę tak samo zmienić jasność tej lampki, a gdy już wejdę sobie w nią więcej, to zaczynają się ciekawe rzeczy. Zacznijmy od rekomendacji, czyli to jest są te ikony, które możemy sobie zaprogramować, żeby się uruchamiały wraz z tym przyciskiem, o którym Wam wspominałem. To są różnego rodzaju opcje. To jest czytanie, filtr światła niebieskiego, praca, alert błyskowy. Możemy też oczywiście sobie tworzyć dodatkowe takie sceny. Dzięki nim lampka jest w stanie dostosowywać się do tego, co się aktualnie dzieje. Czy akurat pracujemy, czytamy, czy na przykład uczymy się w nocy. Więc ja sobie włączę, dajmy na to czytanie i w tym momencie to światło jest cieplejsze, bo lepiej się czyta przy takim ciepłym świetle, aniżeli przy super zimnym. Poza tym, gdy ja sobie wejdę w opcję biały, akurat nie wiem czemu tak została nazwana V-Light, ale tutaj mam pełne spektrum, więc mogę sobie poprzesuwać i zmieniać barwę od całkowicie zimnej do całkowicie ciepłej. Gdy wejdę sobie w ustawienia tej lampki, no to tutaj mam możliwość dodania jej do asystentów, o których Wam za chwilkę opowiem, oraz podstawowe rzeczy związane z aktualizacją tej lampki. Mogę również tworzyć sobie oczywiście różnego rodzaju sceny i automatyzację, więc jeżeli chodzi o E-Light, to oferuje ona nam całkiem sporo i nie potrzebujemy moim zdaniem jakoś wybitnie więcej, no ale ja osobiście mam swój ulubiony ekosystem, więc cieszyłem się, gdy ta lampka pojawiła się w HomeKit i gdzie mogę ją sobie dodać. Więc gdy ja sobie przejdę do mojego domu, to w tym momencie możecie zobaczyć, że ta lampka już się w nim znajduje. Mogę sobie w nią wejść i tak samo mamy różnego rodzaju barwy, które mogę sobie wybrać oraz sterować jej jasnością oraz mogę ją dodać do moich ulubionych scen. Gdzie ją dodaję? Przeważnie działa w ten sposób, że wyłącza się, gdy przestaję pracować, bo przeważnie już wtedy mówię, dobra, koniec pracy o tej 23 czy tam różnej godzinie i wtedy ona się wyłącza oraz często korzystam z automatycznego dostosowywania światła. Poza tym jest ona również dostępna w Google Home. Tam możemy sobie wejść i także sterować włączeniem i wyłączeniem, jasnością oraz barwą tej lampki. Więc mamy to we wszystkich asystentach. Teraz Wam pokażę, że również działa sterowanie głosowe. Jest ona teraz włączona i poproszę Google'a, żeby mi ją wyłączył. Turn off the lamp at home office. OK, a teraz poproszę Siri, żeby ją włączyła. Turn on the lamp in home office. Okay, the lampka is on. Jak widzicie, asystenci ze sobą współpracują, a lampka działa świetnie zarówno z jednym, jak i z drugim, więc to jest na pewno duży plus, bo możecie ją dodać do różnych ekosystemów. Powiedziałem Wam o zaletach, bo ta lampka jest naprawdę świetna, ale ma też swoje wady, a tak naprawdę jedną, którą ja osobiście zauważyłem, gdy używam jej częściej, zdarza jej się wypadać z HomeKit. To jest coś, czego nie lubię, bo jest ona wtedy nieosiągalna i ciężko jest ją uruchomić albo wyłączyć. Aczkolwiek mam tutaj prawdopodobnego winowajcę. To jest to, że akurat zbudowałem sobie to miejsce w najbardziej oddalonym pomieszczeniu od routera i po prostu jest lampka chyba zresztą w najbardziej właśnie oddalonym miejscu od routera, więc prawdopodobnie traci sygnał. Więc mam nadzieję, że gdy dorzucę tutaj silniejszy router, bo taki mam plan mniej więcej na połowę tego roku, to wtedy już ten problem z wypadaniem przestanie się pojawiać. Swoją drogą od kilku dni teraz zachowuje się poprawnie, już nie wypada, więc może to też była kwestia jakiejś aktualizacji, kto wie. Niemniej jednak pojawiało się coś takiego, więc stwierdziłem, że Wam o tym wspomnę. Teraz jest ten moment, kiedy opowiadam Wam, kiedy jej używam. Byłoby prościej powiedzieć, kiedy jej nie używam, kiedy śpię, bo akurat nie potrzebuję takiej lampki nocnej, która by mi dawała jakieś lekkie światło, aczkolwiek ona też ma tą funkcję. A kiedy jej używam?
Więc używam jej bardzo często właśnie podczas pracy i do tego mi się najczęściej przydaje. Tak jak widzicie, to jest stanowisko pracy, więc po pierwsze mam dużą ilość wideokonferencji. Jeden z moich problemów było to, że było mnie bardzo słabo widać. Poza tym, że miałem różnego rodzaju złe pozycje, ale to krzesło wymusza już zdecydowanie lepszą, to światło było różne, często byłem w cieniu, a ta lampka doświetla mnie odpowiednio, bo tak sobie ją ustawiam, żeby mnie było dobrze widać podczas wideokonferencji, żeby ta jakość wideo była jak najwyższa. Poza tym często używam jej właśnie po południu, wieczorem, w nocy, gdy pracuję i doświetla mi ona tutaj laptopa, klawiaturę. O wiele wygodniej się pracuje, kiedy mamy takie lekkie światło. Nie lubię pracować w kompletnej ciemności. Nie lubię pracować z takim silnym światłem, jak jest teraz, tak jak widzicie. Lubię takie odpowiednie i zresztą ona ma tą opcję praca, której używam po prostu nagminnie. I ostatnia rzecz, ona jest w stanie być też taką lampką klimatyczną. Czyli kiedy jestem już, powiedzmy, nie wiem, zmęczony po iluś godzinach pracy, siadam sobie, biorę sobie słuchawki, zaczynam sobie słuchać jakiejś muzyki, to wtedy ona daje takie lekkie, klimatyczne światło, dzięki czemu nie siedzę w kompletnej ciemności, tylko jest taki lekki półmrok. Czas zatem podsumować naszą dzisiejszą lampkę biurkową, czyli Yeelight V1 Pro. Ja osobiście jestem nią naprawdę zachwycony, jestem z niej zadowolony. Tak jak Wam wspominałem, ona posiada wszystkie te funkcje, które oczekiwałbym od smart lampki. Cieszę się, że mogę nią wygodnie sterować z poziomu HomeKit. Jest tam mała wada, o której Wam wspominałem, z wypadaniem lampki, ale od kilku dni jest spokój i mam nadzieję, że nowy router rozwiąże ten problem. Więc na pewno warto jest się w nią zaopatrzyć. To jest sprzęt mimo wszystko premium, tak? Czyli ta lampka kosztuje około 600 zł, więc nie jest to tania lampka. Swoją drogą ona jest w dwóch opcjach. Jest jedna z taką nogą, którą ja mam tutaj, a druga z opcją klipsa, którego możecie sobie zamontować na biurku, dzięki czemu oszczędzacie trochę miejsca. Ja osobiście dostałem tą na test, ale myślę, że gdybym ją kupował dla siebie, to kupiłbym z tym klipsem, żeby móc z niej korzystać jak z wysięgnika. Jeżeli chodzi o wszystkie materiały, świetnie zrobiona, działanie jest jak najbardziej ok, światło jest w porządku, nie mam się do czego przyczepić. Jestem z niej zadowolony, jedna z pierwszych rzeczy, które sobie postawiłem w swoim home office i mogę ją z ręką na sercu polecić. No i oczywiście polecam ją ze sklepu Inteligentny Dom CO, skąd ją dostałem. Serdecznie dziękuję Wam za tą recenzję i zapraszam Was do pozostałych naszych recenzji, a właśnie w najbliższym czasie będzie kilka z tego miejsca, w którym pokażę Wam Smart Home Office.